Cześć, witajcie! Skończyłem mixtape od Annapurna Interactive i zanim przejdziemy do samej gry, to musimy pogadać o tym, jaka totalna dzicz rozpętała się w internecie przy okazji tej właśnie premiery. Bo serio, to co ta 3-godzinna gra wygenerowała wokół siebie jest wręcz niesamowite, intrygujące i cholera przerażające. Dawno nie widziałem aż takiej wojny różnych baniek i takiego poziomu polaryzacji. No chyba ostatni raz takie coś widziałem przy Dragon Age Vanguard i Assassin's Creed Shadow. No generalnie jest grubo. I najlepsze jest to, że było to widać już pod moim totalnie niewinnym postem na X, dawniej Twitter. Napisałem dosłownie tylko tyle, że skończyłem grę, nic więcej. Żadnej oceny, żadnego wyroku, żadnego mówienia arcydzieła albo gówno roku czy coś w tym stylu. Jedynie co dodałem, że to było dobre kino. No ale czy skłamałem bez takie coś? No nie wydaje mi się. Po prostu skończyłem i tyle. A poziom komentarzy, sami wiecie, ludzie byli już tak spolaryzowani, że automatycznie czuli potrzebę bronienia jednej albo drugiej strony. Jakby sam fakt wspomnienia o tej grze zmuszał ich do zajęcia pozycji w tej internetowej wojnie. I właśnie o tym dzisiaj pogadamy. Zapraszam do oglądania. Nie ma co ukrywać, gra jest bardzo krótka. Da się ją skończyć maksymalnie w 3, może 4 godziny i kosztuje około 50 zł. Czy teraz będę memicznie przeliczał godziny rozgrywki na złotów? No nie, bo mam więcej niż 10 lat i nie potrzebuję robić takiego bullshitu. Ale jednocześnie trzeba mieć świadomość, że to naprawdę krótka produkcja. No i tyle wystarczy zrozumieć. Jeśli chodzi o mnie, to jestem daleki od stwierdzenia, że to jakiś ewenement 10 na 10 czy kandydat do gry roku. Szczerze mówiąc, dziwię się, jeśli pojawi się nominacja do GOTY dla tej gry. Chociaż z drugiej strony nie zdziwi mnie nominacja w BAFcie, bo tam często doceniane są trochę inne rzeczy, ale pogadamy o tym kiedy indziej. Bo akurat BAFTA moim zdaniem jest trochę absurdalnie dziwnym konkursem, ale wracajmy do tematu. Wiele osób zachwyca się też ścieżką dźwiękową i wręcz jest przekonanych, że gra zgarnie za nią wszystkie możliwe nagrody. Tylko jest jeden mały problem, o którym mało kto mówi. Mixtape w większości nie ma swojej oryginalnej muzyki i ścieżki dźwiękowej. Gra korzysta głównie z licencjonowanych kawałków znanych zespołów. No i teraz pojawia się pytanie, kto właściwie miałby odebrać taką nagrodę? Zespół deweloperski, czy artyści, czy wszyscy razem? Bo to trochę inna sytuacja niż przy klasycznym soundtracku komponowanym specjalnie pod grę. Komentarze są jak zawsze wasze, bo sam jestem ciekawym jak to rozkminić. Jeśli mam być szczery, to sama gra była dla mnie po prostu spoko doświadczeniem na jeden wieczór, taki chillowy seans z prostą historią. I bardzo spodobało mi się określenie, którego użyła Szajka z Twittera i pozdrawiam cię serdecznie z tego miejsca, że to gra na ból brzucha do łóżka i im dłużej o tym myślę, tym bardziej uważam, że to idealne podsumowanie tej produkcji. Nie ma tu jakichś turbo głębokich rozkmin, filozoficznych monologów czy postaci napisanych jak w serialu HBO, ale wydaje mi się, że właśnie taki był zamysł tej gry. Mixtape miał opowiadać bardzo przyziemną historię i wywoływać u graczy takie momenty wait, ja też tak miałem, wiecie, ja też tak miałem. I takich momentów jest tu masa. Dla ludzi wychowanych w tamtych latach pewnie dodatkowo dochodzi jeszcze klimat, muzyka, styl ubierania i cała estetyka i tak dalej. Mnie akurat ten aspekt aż tak bardzo nie dotyczy, bo nie wychowałem się w tamtych czasach, ale same sytuacje, myślę, że 90% ludzi przeżyło coś podobnego. Pierwszy alkohol, pierwsze pocałunki, jakieś uciekanie z domu, imprezy i robienie głupot ze znajomymi. I to jest właśnie ten typ historii, prostej, lekkiej, trochę jak komedia Duże Dzieci i tu nie chodzi mi o sam ton, tylko o zamysł i już śpieszę z wytłumaczeniem. Tam też mieliśmy prostą historię. Dorośli próbują jeszcze raz poczuć się jak za dawnych lat, otworzyć stare żarty, akcje i klimat młodości, mimo że mają już rodziny i inne obowiązki. W Mixtape działa to właśnie dosyć podobnie. Gra dzieje się dzień przed wyjazdem z miasta, przed rozstaniem ze znajomymi i wejściem w kolejny etap życia. Dlatego tyle scen bazuje na wspomnieniach albo budowaniu ostatnich wspólnych chwil. No i chyba rozumiecie, skąd już to porównanie. No bo serio, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie wraca po alkoholu do domu, próbując ukryć się przed rodzicami, albo nie zrobił kiedyś jakiejś totalnej głupoty ze znajomymi. Wiadomo, tutaj jest to lekko podkręcone pod potrzeby opowieści, w sensie takim, że te sceny mają bardzo wydźwięk abstrakcyjny i taki, powiedzmy, inny, ale właśnie o tą prostotę chodzi. I dlatego kompletnie nie rozumiem hiperbolizowania reakcji w stylu o cholera, imprezy, alkohol i seks, jak można się tym jarać?
Serio, trzeba być albo turbo smutnym człowiekiem, albo turbo nudnym człowiekiem, albo stary trzymał cię pod kluczem w domu, albo po prostu na siłę szukać problemu tam, gdzie go nie ma. I mam wrażenie, że w przypadku części twórców internetowych częściej chodzi o to szukanie problemu tam, gdzie go nie ma. Bo takie grzanie konfliktu po prostu dobrze się sprzedaje. Łatwo wrzucić film z tezą, że to nie jest gra, bo to generuje kliknięcia i emocje. Bo jak wytłumaczyć to, jak sięga się po taką grę jak Mixtape, gdy normalnie w żadnych innych okolicznościach nie sięgnęłoby się po ten tytuł, gdyby nie było dramy? Czy muszę mówić coś więcej? No chyba nie. Czy to złe? No każdy orze jak może i każdy ma pomysł na swój biznes i przedstawianie swojej osoby w internecie. To wszystko. Wiem, że teraz poleci banał, tylko że właśnie Mixtape to jest gra i chcę, żeby to wybrzmiało w tym materiale. Po prostu inna gatunkowo i ja serio nie rozumiem, czemu ludzie dalej mają z tym problem. Bo jaka jest definicja gry? No, lecąc najprostszą definicją z Wikipedii, gra wideo to oprogramowanie rozrywkowe, rozrywka interaktywna lub edukacyjna, która wymaga od gracza pokonywania wyznań wyznaczonych przez twórców. I czy Mixtape albo Hellblade nie łapią się w te ramy? No oczywiście, że się łapią. Jest interakcja, eksploracja, dialogi, są mechaniki, nawet jeśli proste. Możemy podchodzić do przedmiotów i słuchać związanych z nimi wspomnień, rozmawiać z postaciami między segmentami gry. Bo tak, każdy kolejny pokój, czy nasz, czy naszych przyjaciół, to tak jakby kolejny rozdział gry. Wykonujemy małe aktywności. Nawet ta minigra z puszczaniem kaczek, ktoś opominie, a ktoś będzie próbował zaliczyć wszystkie cele i pobić własne wyniki, bo tak, idzie tam spędzić dłużej niż chwilę jak coś. Tylko pamiętajmy, że to gra nastawiona przede wszystkim na storytelling. Ktoś uzna ten storytelling za lepszy, ktoś uzna za gorszy, ale to nadal jest storytelling. Więc błagam, przestańmy zachowywać się tak, jakby każda gra musiała być od razu RPG-iem na 120 godzin, albo Souls-like'iem, który musi nas przetyrać. Przecież nie od dziś istnieją gry typu Telltale, Until Dawn, Heavy Rain, Life is Strange czy ostatnio Directive 8020, o którym powstanie materiał w swoim czasie. Czy właśnie w tym momencie udajemy, że tych gier nie ma i skupiamy się tylko na Mixtape, bo jest to gorący temat. Mi historia w Mixtape siadła i jednocześnie nie jest to dla mnie żadne 10/10 i szczerze uważam, że te wszystkie skrajne oceny bardziej tej grze zaszkodziły niż pomogły, bo kiedy ludzie masowo widzą 10/10 przy tak małej, prostej produkcji, to automatycznie rosną spekulacje, podejrzenia lub dziwne teorie. No po prostu coś tu śmierdzi wśród graczy. A potem część osób odpala grę i czuje rozczarowanie, bo spodziewała się czegoś innego, jak zwykle wrzucanie każdego dziennikarza czy opiniotwórcy do jednego worka. Ale to też już inny temat na inną rozmowę. Dla mnie to po prostu fajna gra na jeden wieczór, tylko tyle i aż tyle. Taka gra na ból brzucha do łóżka i myślę, że przy tym najlepiej pozostać. Najbardziej absurdalne w całej dyskusji wokół Mixtape jest jednak to, o czym wspominałem na początku. Ta totalna wojna plemienna między ludźmi, którzy bronią, a tymi, którzy ją atakują. Bo to już dawno przestało być jakąkolwiek merytoryczną dyskusją. Z jednej strony mamy ludzi, którzy na siłę próbują zrobić z tej gry kolejne DEI i woke propagandę i nie wiadomo co tam jeszcze. I najlepsze jest to, że często te osoby nawet nie potrafią wskazać konkretnie o co im chodzi. Wiecie, wystarczy odpowiednia estetyka, określenie typu narracja albo sam fakt, że gra jest bardziej emocjonalna i spokojna niż typowy blockbuster, żeby od razu wrzucić ją do worka z agendą. No, internet nauczył ludzi reagować na słowa klucze zamiast na faktyczne treści. A jak zadamy bardzo proste pytanie, gdzie jest ta agenda, czemu to propaganda, podaj przykład, to zazwyczaj jest cisza i już od takiej osoby nic więcej się nie dowiemy. To zwykłe krzykacze, które nie potrafią uargumentować swojego krzyku. Z drugiej strony mamy też osoby, które bronią tej gry tak agresywnie, jakby była jakimś symbolem walki o kulturę. I wtedy każda krytyka, nawet normalna i konstruktywna, jest od razu traktowana jak atak ideologiczny, a przecież można jednocześnie uważać, że gra jest okej i mieć do niej sporo zastrzeżeń. To naprawdę nie jest wojna dobra ze złem, no i lepiej to zrozumieć. Mam wrażenie, że problem jest dziś dużo szerszy niż samo Mixtape. Ludzie coraz częściej nie oceniają już samego dzieła, tylko
to, do jakiej internetowej bańki dane dzieło zostało przypisane. Jeśli gra dostała łatkę Łokę, część osób znienawidzi ją przed premierą jeszcze. Jeśli z kolei internetowi krytycy zaczną je atakować, druga strona automatycznie zacznie robić z niej arcydzieło i bronić ją za wszelką cenę. I w efekcie normalna rozmowa o samej grze praktycznie przestaje istnieć i wpadamy w skrajność, a jak historia pokazuje i nauka, to skrajności nigdy nie są dobre. A prawda jest dużo prostsza. Mixtape to po prostu mała, krótka, narracyjna gra o wspomnieniach, dorastaniu, wchodzeniu w dorosłość i relacjach. Nie rewolucja gamingu, nie koniec branży, nie propaganda i nie zbawienie medium. Po prostu jedna z wielu gier, która jednych trafi bardziej, innych mniej. I serio, świat się od tego nie skończy, co nie? I to właściwie wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać i właśnie to jest dziś najbardziej przerażające. Ludzie już nawet nie potrafią normalnie pogadać o małej 3-godzinnej grze bez robienia z niej ideologicznej wojny. Czy po prostu wojny o to, czy gra to jest gra. Brzmi to absurdalnie, ale no takie rzeczy dzieją się w internecie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć.